Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze. Witam, E, witam. Myślę, że Piotra przedstawiać nie trzeba, ale myślę, że warto jest zachęcić do wszystkich na samym początku. Oprócz tego, że wysłuchacie tej naszej rozmowy, to jeszcze zachęcam serdecznie, żeby wyrazić swoją opinię w komentarzu, jak i również, żeby, moi drodzy, polajkować i zajrzeć przede wszystkim na kanał Piotra i jeden i drugi, czyli na UFO Historię i na UFO Little Historię. Tam też dużo ciekawych rzeczy się dzieje. No i tam zawsze warto też zaglądać. Serdecznie polecam. Natomiast Piotrze, widzisz, temat Ukrainy ciągle się przewija jakoś gdzieś tam. W 2022 roku Ukraina coś przebąkiwała na temat UFO, że niby tam gdzieś u nich było jakieś UFO. No i grupa kijowskich astronomów znowu zaczęła publikować jakieś raporty o UFO. Ostatnie były w 2022, teraz ponownie. I co w tych raportach zawarto? Tak, teraz jest nowy, natomiast de facto to te raporty są publikowane z większą regularnością, tylko ich już nikt nie dostrzega. Bo pierwszy raport doktora Żeliajewa i jego współpracowników z Obserwatorium Kijowskiego, no to był rok 2002. Oni wtedy wywołali dość dużą sensację. Zresztą myśmy już kiedyś o tym mówili u ciebie na kanale. Zasugerowali wprost, że udało im się przy pomocy pewnych technik pomiarowych wykryć niezwykłe obiekty poruszające się bardzo szybko, obiekty o bardzo różnych rozmiarach. Tak? Oni na przykład teraz sugerują, że są obiekty, które poruszają się najwyżej i są najmniejszego rozmiaru, mają kilka metrów. Są obiekty, które poruszają się na wysokości tam 2000 iluś metrów chyba i one mają wielkość 100 metrów i są obiekty największe, poruszające się najniżej. Oni twierdzą, uwaga, uwaga, nawet, że wielkość tych obiektów, które zostały przez nich wykryte, dochodzi do kilku kilometrów. No to wyobraź sobie obecność tego typu obiektów na niebie i żeby one nie były wykryte, prawda? Mhm. No owszem, to wszystko brzmi ciekawie i ten pierwszy raport rzeczywiście był interesujący, ale to wszystko brzmi ciekawie do czasu, bo Ukraińcy zelektryzowali wtedy społeczność nie tylko ufologiczną, ale naukową na całym świecie. No pamiętajmy, że to jednak są astronomowie, są uczeni. Oni mówią, że wykryli to przy pomocy pewnych metod, które dokładnie zresztą opisują w tych swoich publikacjach. Tam są nawet zdjęcia, tam są jakieś dane, które oni podają. Można sobie to wystukać. Najlepiej jest to znaleźć na moim Discordzie, szczerze mówiąc, bo nazwisko Żyljajew no, trzeba w odpowiedni sposób wpisać. Niestety, jak wpiszemy tak, jak słyszymy, to nic z tego nie wyjdzie. Także dla mnie na chwilę obecną zagadką największą nie jest to, że oni publikują kolejny raport, mówiąc, że są jakieś dziwne obiekty, nad którymi nigdy nie panuje, nikt nie wie, czym one są. Tylko zagadką jest to, że znowu oni to publikują, że znowu się to ukazuje, że znowu temat jest wałkowany. Rok temu też był i wcześniej też był. I to jest trochę dziwne, wiesz, no bo w Mhm. 2022 roku rzeczywiście była to nie lada sensacja, natomiast teraz przy tej ostatniej okazji, we wrześniu, w październiku chyba, kiedy oni to publikowali, to nikt na to uwagi już nie zwrócił w ogóle w mediach ogólnoświatowych. Także sytuacja jest co najmniej dziwna, bo to wygląda tak, jakby ukraińscy astronomowie no nie tylko cały czas lansowali te same hipotezy, bo oni w sumie od tych 3 lat piszą to samo, ale też mieli jakiś cel w tym wszystkim. No właśnie, Ukraińcy utrzymują, że w przestrzeni powietrznej są obiekty, nad którymi nikt praktycznie nie planuje, prawda? I powiedz mi, jak w ogóle przyjęto ten ich raport? Teraz to w ogóle nie przyjęto. Teraz to się okazało, że to przeszło zupełnie bez echa Mhm. i nikt się tym nie zainteresował. Nawet, no chyba ja zrobiłem o tym materiał po raz kolejny, ale po prostu to jest kolejny raz to samo. Mhm. Oni mówią, coś jest, myśmy to wykryli,
podczas obserwacji Księżyca te obiekty zostały wykryte, że zostały wykryte podczas działań na froncie, tylko że to w większości jest to samo słowo w słowo to, co było w roku 2022. Natomiast wtedy rzeczywiście pewna reakcja była, bo wiele osób się zaczęło zastanawiać, o co chodzi. Wojna się dopiero zaczęła, oni wykrywają jakieś dziwne obiekty. Czy to jest naprawdę? Czy to jest jakaś forma propagandy wojennej? Może oni chcieli w ten sposób przestraszyć kogoś, może chcieli odwrócić od czegoś uwagę, bo też tak mogło być. No oni zostali szybko sprowadzeni na ziemię, a co ciekawe, jednym z ich największych krytyków był ten, który robi obecnie ogromny szum wokół obiektu 3 Atlas, czyli dr Avi Loeb. On powiedział, że nie, to jest niemożliwe i że oni powinni dać sobie spokój, że to jest nieprawda, że najprawdopodobniej wykrywają jakieś obiekty, no jakieś rakiety, tak, że to nie są kosmici. Także zobacz, jaki Leb jest tak naprawdę przebiegły i jakim Leb jest hipokrytą, tak? Że to, że on może mówić, chociaż nie ma żadnych dowodów i może sobie pompować, natomiast jak ktoś mówi coś innego, to już nie może mówić. Także tak to wygląda. I sprawa ucichła. Kolejne raporty Żyliajewa i kolegów, bo tam jest taki jeden zespół w sumie, kilka osób jest, chyba 3-4 osoby, które zawsze wspólnie z Żyliajewem się podpisują pod tymi materiałami. Sam Żyliajew to jest astronom z dość długą historią, jeżeli chodzi o różnego rodzaju publikacje naukowe. No i właśnie to jest dziwne, że na tle tych publikacji naukowych nagle mamy coś takiego, że mówi wprost, są jakieś dziwne obiekty, których nikt nie potrafi nikt nie potrafi wykryć, bo w sumie tylko oni jako jedyne obserwatorium na świecie astronomiczne w tej chwili są w stanie potwierdzić istnienie tych obiektów. No to też jest dość interesujące, tym bardziej, że oni mówią, jak znaleźli te UAPy. Także sprawa jest dziwaczna i ciekawa jednocześnie. Ale jeżeli dodamy do tego fakt, że teraz ukazują się kolejny raz te same raporty pod nowym tytułem, ale z taką samą zawartością, i one się ukazują w internecie na różnych portalach, które zawierają, wiesz, artykuły naukowe, kierowane tam dopiero do zrecenzowania, to te artykuły Ukraińców teraz się ukazały, ale jak chcesz ich pobrać, to ich nie ma. Nie ma ich. Jednego w ogóle nie ma, nie da się ściągnąć, a drugi jest na żądanie. Natomiast no, są tak zwane wycinki, abstrakty, na podstawie których można zrekonstruować przynajmniej część treści. No i z tej analizy części treści wynika, że to jest z dużym prawdopodobieństwem to samo, co oni już opublikowali kiedyś. Także wniosek z tego wynika taki, że coś tutaj nie gra. Nie gra z tego powodu, że oni od 3 lat mówią, że coś jest i nikt się tym nie interesuje. No nikt nie zadał sobie trudu, żeby zobaczyć, w jaki oni sposób wykrywają te obiekty, nie wiem, i za pomocą podobnych urządzeń zrekonstruować te ich obserwacje. No wydaje się, że nie. Druga sprawa, że dlaczego oni mówią ciągle o tym samym. No wiesz, zero progresu w tym wszystkim. Zastanawiające to jest bardzo. No właśnie widzisz, zastanawiam się, dlaczego oni po raz kolejny publikują to samo. Czy nie jest to jakaś po prostu forma propagandy? No może być forma propagandy, tym bardziej, że teraz to wygląda tak, jakby im się już w ogóle nie chciało tego publikować, jakby mieli wywalone, brzydko mówiąc, na to, czy to w ogóle jest na tych serwerach, czy nie. Dobra, myśmy to opracowali, podpisali, macie, jest to UFO, lata, nad polem bitwy lata jest, myśmy to wykryli. Tak to wygląda. Te artykuły są po angielsku, one przekazują, wiesz, one formułują konkretny przekaz ze strony Ukraińców, ale czemu to ma służyć? Chyba zaplanowane to było jako jedna z wielu takich właśnie akcji propagandowych. No nie oszukujmy się, że oni tego nie stosują. Stosują to cały czas od samego początku. Opanowali do perfekcji manipulowanie opinią publiczną także za granicą, poprzez na przykład odpowiednie montowanie różnego rodzaju materiałów. Nie oskarżajcie mnie tutaj o bycie ruską onucą, tylko mówię wprost. Ile żeście materiałów
Powtarzam to zresztą, ja to mówię wielokrotnie. Ile materiałów na temat sytuacji wewnętrznej, politycznej na Ukrainie, na przykład na temat opozycji wobec prezydenta Zełańskiego widzieliście w polskich mediach, na Polsacie, na TVN-ie, na TVP? Prawie nic. A co widzicie? To, co wam chcą pokazać. No tak. I uważam, że to UFO, o którym mówili kijowscy astronomowie, no to była taka legenda wykreowana na początku wojny. Coś, wiesz, jak z tym duchem Kijowa. Tak, ten samolot, duch Kijowa, co był, no nie? Tylko Tak, go nigdy nie widział. jak z tym samotnym obrońcą wyspy Węży. Wiele było takich historii przecież. Tam babuszka, która zatruła chyba, nie wiem, blinami, czy tam czymś Tak, ruskich. Rosjan, nie? No, takie historie, wiesz, to jest taka typowa, to jest taka radziecka szkoła propagandy i to jest radziecka szkoła dziennikarstwa. Czyli to są takie wieści z Prawda.ru, na przykład z tego portalu, albo w ogóle z Prawdy, z Komsomolskiej Prawdy. Takie historie, wiesz, które jeden usłyszy, drugi powie, trzeci zreprodukuje, czwarty przedrukuje, a one potem krążą jako takie legendy miejskie. I myślę, że taki był cel poniekąd tego, co zrobili kijowscy astronomowie. Ja mówię, oni się zachowują teraz tak, jakby mieli kompletnie wywalone. Jakby im ktoś powiedział, musicie to opublikować, no dobra, to publikujemy i koniec. Wydaje mi się, że tak jest z dużym prawdopodobieństwem, niestety. A czemu to miało służyć? No wiesz, propaganda informacyjna, wojenny szum, zamęt, no może ktoś w to uwierzy, może ktoś uwierzy, że są jakieś obiekty, może uwierzy w to, że potajemnie Amerykanie latają nad Ukrainą, kto wie czy nie. Może ktoś uwierzy, że są jakieś dziwne istoty, które obserwują tą wojnę i tak dalej. Także to miało tak naprawdę nie jeden cel, tylko celów wiele. Takie odnoszę wrażenie, no bo jak inaczej to wszystko wytłumaczyć? Że nawet wiesz, samo to, że po kilku latach nie ma żadnego progresu w ustalaniu, co to było, prawda? No zgadza się. No a jeżeli chodzi o te inne wydarzenia, inne zdarzenia, to czy takie przypadki z UFO na terenie Ukrainy wcześniej już występowały, czy nie? Tak, muszę powiedzieć, że Ukraina to był i jest może nawet ogromny rezerwuar historii ufologicznych i było ich mnóstwo. Już w latach sowieckich powstały, nawet swego czasu one były dostępne na YouTubie, tylko to trzeba troszeczkę dysponować językiem rosyjskim, żeby sobie znaleźć takie dokumenty, wiesz, to było ciekawe, bo oni tam produkowali na przykład takie YouTube'owe programy na temat różnego rodzaju spraw paranormalnych, no i niektóre dotyczyły UFO, to były bardzo długie formaty i to było fajne, powiem Ci, że fajnie się to oglądało, dotyczyły nie tylko takich spraw bardzo znanych, ale też tych mniej znanych. Oczywiście najwięcej, jeżeli chodzi o Ukrainę i UFO, no to dotyczy czasów Związku Radzieckiego, tak? Ale chyba z takich najbardziej znanych spraw, do takich najbardziej znanych spraw należy zaliczyć obserwację UFO rzekomo nad elektrownią czarnobylską. Tak, to też jest taka legenda miejska, ufologiczna, mówiąca o tym, że taki obiekt w dzień wybuchu miał tam być obserwowany. Nawet jest taka legenda miejska, która mówi, że przyjął na siebie część tego promieniowania. Jest ukraińska historia o Motmenie w Czernobylu, jest nawet taka ukraińska wersja historii o Janie Wolskim, czyli o pewnym rolniku, który zaginął, wyszedłszy ze swojego domu i też znalazł się na pokładzie obiektu UFO. Jest historia, ona chyba nie jest bliżej umiejscowiona, gdzie to było, natomiast jeżeli się mówi o Ukrainie, to się właśnie często powtarza, że to właśnie gdzieś na Ukrainie miało dojść do tego słynnego incydentu, o którym zresztą mówił chyba George Knapp, niedawno nawet ten słynny dziennikarz, który był przesłuchiwany przed kongresem w sprawie UFO, że jakiś dziwny obiekt nadleciał nad stanowisko z bronią jądrową i po prostu, wiesz, Sowiety straciły panowanie nad tymi rakietami i prawie mało co nie doszło do III wojny światowej wtedy. Także takich historii tak, jest mnóstwo, można by o tym zrobić oddzielny program. Oczywiście są też takie historie, które są mniej znane, które gdzieś tam krążyły jako te legendy miejskie, no ale może kiedyś do nich
do nich wrócimy. Najwięcej tego typu zdarzeń, szczerze mówiąc, to miało miejsce w roku 1990-91. To był taki rok, kiedy po prostu na terenie całego Związku Radzieckiego i państw, które z niego powstały, no było tych obserwacji całe multum i to były bliskie spotkania. No jeszcze tutaj dodam, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to bardzo dużo relacji było związanych z wybrzeżem Morza Czarnego. Mieliśmy na przykład na początku XXI wieku szereg relacji o jakichś dziwnych istotach, które miały być obserwowane w wodzie. Nie były to żadne zwierzęta, miały to być istoty przypominające ludzi. Mhm. Także było to, jest tego sporo, na pewno jest tego sporo, tylko że wiesz, no, trzeba też powiedzieć, że, i trzeba to powiedzieć stanowczo, że przed wojną, jeżeli się ktoś bardzo Ukrainą nie interesował, to informacje stamtąd do nas za bardzo nie docierały. Była ta bariera informacyjna jednak, tak? Mhm. Była bariera, no jeżeli można sobie było poszukać, ale tak, żeby ta Ukraina codziennie gościła w naszych mediach, to tak do 22 roku nie było, nie oszukujmy się. Także wiele z tych historii jest jakoś tam może zakutanych w ichniejszym internecie, ale można sobie to łatwo wszystko odgrzebać. A czasami to były bardzo różne historie. Ja pamiętam na przykład opowieści o Czupakabrze na Ukrainie, też to było całkiem niedawno, Mhm. może z 10-15 lat temu. Także wiesz, no, ten kraj ogromny przecież też ma swoją bogatą tradycję, jeżeli chodzi o różnego No rodzaju wiesz, dziwne zdarzenia. no ten kraj to jest w ogóle stan umysłu. Ja tam jeździłem kilkakrotnie, także doskonale wiem. A poza tym prawda jest taka, że im państwo jest większe, tak samo czy Ukraina, czy weźmy sobie Rosja, no to tam się tyle rzeczy kryje i tyle rzeczy można ukryć, nie? Że szczerze mówiąc, no różne takie legendy można gdzieś przemycić, prawda? To jest prawda, to co ty powiedziałeś, że jest to tak naprawdę kwestia takich miejskich legend i tego po prostu żurnalizmu, bym powiedział, ZSRR dawnego, które nadal jest przekładany, no nie? Tak, Dzie- to jest widać. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju incydenty, to współczesne, to często taki duch Mhm. jeszcze bulwarówek radzieckich jest wyczuwalny. No zgadza się. Takich jak u nas były skandale na przykład, nie wiem czy Mhm. pamiętacie, to jest ten sam duch. U nas się to nie za bardzo przyjęło. Zgadza się. Dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. My ciekawi jesteśmy waszych komentarzy i udostępniajcie nasze rozmowy i z mojego kanału, i z kanału Piotra. Tam są dwa kanały UFO Historii Little, więc jest gdzie udostępniać na portalach społecznościowych, znajomym. Im więcej nas będzie się interesowało tą tematyką, tym nasze kanały będą się rozwijały, a też one są po to, żeby tematy, które są tu poruszane, są tworzone dla Was. Tak więc będę wdzięczny za promocję i kanału Piotra, i mojego kanału. Pozdrawiamy serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.